Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam podstawowe parametry aplikacyjne, które musimy ustawić przy pracy z każdą niemalże aplikacją. W tym odcinku pokażę i opowiem, jak wyzwalać prędkość jog oraz jak ustawić i wyzwalać prędkości krokowe. Na końcu powiem o priorytetach, czyli która prędkość ma wyższy priorytet. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Podejrzewam, że większość z Was słyszała o funkcji jog. Wielu kojarzy się z tradycyjnym joggingiem, czyli wolnym biegiem. Jog w przemienniku częstotliwości to najwyższa priorytetowo prędkość. Oznacza to, że prędkość jog nadpisuje wszelkie inne sygnały sterujące. Należy o tym pamiętać, gdyż niejednokrotnie po wyzwoleniu prędkości jog falownik może wydawać się nam zblokowany do dalszej pracy. Zacznijmy od tego, że prędkość jog ma swoją dedykowaną prędkość oraz rampy przyspieszania i hamowania. Prędkość jog wyzwolić możemy na różne sposoby. Ręcznie z poziomu panelu, za pomocą wyzwolenia wejścia cyfrowego z funkcją jog, czy za pomocą komunikacji. W pierwszej kolejności musimy ustawić prędkość jog w parametrze PR15. Ustawmy 20 Hz. Następnie ustawiamy rampy ACC i DC dla jog w parametrze PR16. Ustawmy krótką rampę 3-sekundową. Przypiszemy teraz funkcję jog do wejścia cyfrowego. Ustawimy parametr 183 na wartość 5. Teraz wyzwolenie terminalu MRS skutkować będzie pracą jog. Spróbujmy zatem wyzwolić prędkość jog na dwa sposoby. Z panelu oraz za pomocą zewnętrznego przycisku. Przejdźmy teraz do prędkości krokowych. W dużym skrócie prędkości krokowe to takie prędkości, które możemy wyzwalać za pomocą wejść cyfrowych. Mamy do dyspozycji 4 wejścia cyfrowe, do których musimy przypisać specjalne funkcje o nazwach RL, RM, RH oraz REX. RL to prędkość niska, low, RM średnia, medium, RH wysoka, high. Prędkości wyzwala się bitowo. Na 4 wejściach możemy zrobić kombinację 15 różnych prędkości krokowych. Wartości tych prędkości ustawiamy w parametrach. Prędkość pierwsza PR04, prędkość druga PR05, prędkość trzecia PR06, prędkości 4 do 7 ustawiamy w parametrach od PR24 do PR27. Prędkości o numerach od 8 do 15 ustawiamy w parametrach PR232 do PR239. Będziemy wyzwalać dane wejście bitowo.
Na sam koniec muszę Wam powiedzieć o priorytetach. Najwyższy priorytet ma zawsze jog. Ustawimy teraz prędkość krokową numer 1, następnie wyzwolimy funkcję jog. Jak zobaczycie, przemiennik słuchać się będzie rozkazu jog, a ignorować będzie sygnał prędkości krokowej. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Prędkość jog ma najwyższy priorytet. Posiada swoje własne rampy ACC i DEC. Prędkość jog ustawiamy w parametrze na stałe. Przemiennik można sterować za pomocą prędkości krokowych. Do dyspozycji mamy 15 różnych prędkości krokowych, które wyzwalamy bitowo za pomocą 4 wejść cyfrowych. Prędkość jog przeważnie używa się do podjazdów, odjazdów, pozycjonowania, załadunków i rozładunków. Prędkości krokowe bardzo często wykorzystuje się podczas operowania z pompami czy wentylatorami. Bardzo często używa się przetwornik różnicy ciśnień, który wystawia 2 lub 3 sygnały sterujące. Te sygnały łączy się z 3 prędkościami krokowymi i uzyskuje się regulację skokową. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.